Modele z Ferrari po 10 latach w końcu wróciły do Hot Wheels, a w moich rękach znajduje się pierwszy zestaw właśnie z tej współpracy. Jest to Hot Wheels X Ferrari Heritage Set. Ten zestaw można było kupić na Mattel Creations za 500 zł. Trzeba przyznać, że cena naprawdę spora, ale mimo to zestaw wyprzedał się naprawdę szybko, no i teraz cena na rynku wtórnym jest po prostu jeszcze większa. Jedyne co usprawiedliwiać może tą cenę to to, że modele przed lakierem Spectra Flame są posrebrzane. W dzisiejszym odcinku ten zestaw sobie otworzymy i porównamy lakier z tych modeli do zwykłych modeli RLC i zobaczymy, czy warto było tyle dopłacać. No a ja ponownie dziękuję wam za wszystkie komentarze, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. No i dzisiaj też mam dla was premkę, jest to McLaren Senna. Wystarczy, że w komentarzu napiszesz, które Ferrari jest twoim ulubionym i dlaczego. No a ja ponownie wybiorę najbardziej kreatywny komentarz, który zgarnie właśnie tą premkę. Ten zestaw Ferrari Heritage przyszedł do mnie właśnie w takim opakowaniu i co najgorsze, nie było one wsadzone w drugi karton, tylko po prostu etykieta kurierska była naklejona tutaj na tyle, przez co widziałem, że część osób dostała po prostu uszkodzone opakowania w środku, bo tutaj oprócz tego kartona nic więcej nie chroni nam tego, co jest w środku. Zobaczcie, moje ma kilka wgniotek, no i zobaczymy, czy przetrwało, czy będą wgnioty, ale patrząc po tym, to obawiam się, że karton w środku może mieć kilka wgnieceń. Unboxing jak zawsze tym pięknym karambitem. Tutaj widzę, że wystarczy rozciąć jedną taśmę. No i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Okej, trochę luzu było, więc może kartonik będzie cały. Fajny taki papierek zawsze Mattel dodaje. Okej. Bang. Mamy od razu logo Ferrari. Kurczę, już się jaram. Zobaczymy, jak to wygląda. Patrzę z zewnątrz i kartonik wygląda na cały. No ale teraz musimy zedrzeć ten papierek, żeby się dostać do środka. Tutaj nam się już odsłania piękne logo Ferrari. Kurczę, kartonik wygląda naprawdę estetycznie. Logo jest na czarnym macie, ale samo logo jest w połysku. Wygląda bardzo dobrze. Z tyłu oczywiście znajdują się wszystkie loga, czyli Hot Wheels Collectors.com i Ferrari oficjalny produkt. Sami zobaczcie. Jakieś cyferki są pod spodem. Nie wiem, czy one coś oznaczają. Może tak, może nie. Ciężko stwierdzić. No i żeby dostać się do środka, musimy rozciąć tutaj jeszcze dwie plomby. Plomba rozcięta, więc teraz sobie wyciągamy uszko z jednej i z drugiej strony. Okej, tutaj cały bok się widzę otwiera. I dopiero finalny produkt mamy w środku, no czyli jest w sumie dobrze zabezpieczony. Okej, więc jak widzicie, produkt jest naprawdę zabezpieczony spoko, bo mamy najpierw ten duży karton, później ten karton i dopiero tutaj w środku jest nasz finalny produkt. On ponownie opakowany jest w taki bialutki papier, więc płacąc 500 zeta, zobaczcie, mamy naprawdę dużo rzeczy do otwierania. Fajne jest uczucie naprawdę z otwierania tego. Tutaj już widzę czerwone logo Hot Wheels. No dobra, ale przejdźmy do otwierania. Ostatni raz takie papierki otwierałem chyba jak przychodził do mnie zestaw ze współpracy z Arshamem. Ale to Ferrari, kurczę, prezentuje się już naprawdę fajnie. No i na start mamy certyfikat tego, że produkt jest autentyczny. Oczywiście logo Hot Wheels, logo Ferrari. Z tyłu mamy instrukcję tego, co w którym modelu możemy zrobić i to tak naprawdę tyle. Ale przejdźmy do samego tego pudła. Okej, pudło tak naprawdę nic więcej tutaj nie ma. Ono jest całe czarne. Tutaj mamy logo Hot Wheelsa, tutaj logo Ferrari. No i pewnie jak je otworzymy, to w środku już będą modele. I zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Wow, dobra, muszę przyznać, że całe to pudło robi naprawdę wrażenie. Jedyny minus, że ono jest całe z papieru. Jednak liczyłbym tutaj na jakiś bardziej materiał premium. Nie wiem, jak bardzo odporne będzie to, że to jest w papierze. Wydaje mi się, że taki kartonik prędzej czy później może nabrać wilgoci czy coś. Kurczę, z biegiem czasu się rozpaść, nie wiem. Tak trochę mi się nie podoba, że jest to papierowe. Chyba wolałbym plastik. Ale okej, dobra, ściągamy to i tutaj mamy dwa nasze śliczne modele, czyli Ferrari 499P Modificada i Ferrari 312P. O, co ciekawe, w ogóle ten środek można wyjąć i sobie to postawić gdzieś, okej, to zróbmy tak póki co. Zacznijmy sobie od Ferrari 312P. Jak wygląda ten lakier? Kurczę, wygląda bardzo fajnie, ale nie jestem pewien, czy dałbym radę odróżnić go od zwykłych modeli RLC. Zaraz oczywiście weźmiemy sobie coś do porównania. Sprawdźmy podpisy. Zacznijmy od Ferrari 312P. Oczywiście możecie sobie zapauzować, żeby to całe sobie przeczytać, ale to, co najważniejsze w tym opisie, że Ferrari 312P to jest pierwszy model Hot
Wheels z Ferrari, który w ogóle kiedykolwiek wyszedł, więc mamy tutaj świetne nawiązanie do historii, dlatego też ten model dostał kółeczka Neon Classics, czyli po prostu te nawiązujące do oryginalnych modeli Redline. No a z lewej strony chciałoby się rzec Polska Gório! Jest to model Ferrari 499P Modificada, czyli Ferrari, które trzeci rok z rzędu wygrało Le Mans. No a co najważniejsze, w tym roku w zespole, który wygrał, znajdował się Robert Kubica, więc myślę, że każdy fan motorsportu taki model Ferrari powinien posiadać w swojej kolekcji. No, oczywiście to jest model ten najbardziej premium, Ferrari 499P. Wyjdzie od Hot Wheelsa jeszcze w serii premium i ta premka będzie zdecydowanie tańsza niż ten model z Creations Mattel. No i tutaj w opisie również mamy wzmiankę o tym, że jest to posrebrzany lakier Spectra Flame. Spójrzmy sobie na niego z bliska. Ja oczywiście te modele za sekundkę odkręcę, bo co najważniejsze, w tym modelu ściąga się cała klapa, a w tym tylna pokrywa się podnosi. Więc ja te Ferrarki sobie odkręcę i zaraz porównamy je jeszcze do modelu Mazda RX-7 z serii RLC. Ogólnie to odkręcenie tych modeli jest bardzo łatwe, o wiele ciężej się je przykręca z powrotem. Pierwsza śrubka poszła, druga, trzecia, no i ostatnia, czwarta. Ferrarki mamy już wyjęte, no ale wyjmijmy jeszcze RX-7, żebyśmy mieli do czego porównać ten lakier, no bo tak, Ferrarki niby są posrebrzane, RX-7 posrebrzana raczej nie jest, tutaj mamy zwykły lakier Spectra Flame, a te spektry od Mattela podobno przed lakierowaniem po prostu są jakoś chromowane w bębnie, czy coś takiego, kiedyś robiłem o tym materiał, no ale tak, porównamy sobie ten lakier do tamtych lakierów. Ferrari 312P ogólnie nie jest jakimś legendarnym modelem Ferrari, ten model raczej nic nie wygrał, ale na pewno jest legendarnym modelem Hot Wheels. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to pierwsza Ferrarka, która właśnie wyszła od Hot Wheels, no i muszę przyznać, że lakier wygląda naprawdę świetnie, zobaczcie. Mamy oczywiście tutaj jakieś znaczki 25, najpewniej chodzi o po prostu rok, że mamy 2025, tak się prezentuje środek modelu, mamy miejsce dla kierowcy i miejsce nawet dla pasażera. Oprócz tego jakieś akcenciki, przednie światła to jakieś najprawdopodobniej naniesione kalkomanie, malutkie logo Ferrari, więc fajnie, że logo jest naprawdę w skali, bo czasami na mainach te logo jest po prostu przeogromne. Od boku również mamy logo Ferrari, kółka Neon Classics, zwykłe plastikowe, więc na pewno Ferrarka dobrze jeździłaby na torze. Kółko tak oldschoolowo, tylne większe od przedniego. No i podnoszona ta klapa jest podobno, więc sprawdźmy to. O, idzie, ale tak ciężko. O kurczę, ale solidny zawias. Ale jest zawias solidny. Naprawdę się tu mega ciężko podnosi. Z jednej strony to dobrze, bo wiadomo, że nie będzie opadać. Rzućmy okiem na silnik. Z tego co pamiętam, to tu jest V12, no i widać, że jest to V12. Oprócz tego mamy wydech. Naprawdę sporo jest tutaj detali. O, popatrzmy jeszcze na światła. Tak się prezentują światła w tym modelu. Całkiem spoko. No ale silnik naprawdę robi wrażenie, jak jest podniesiony. W ogóle cały model jest naprawdę śliczny. No i kolejne Ferrari, czyli 499P Modificada. Tutaj, jak mamy w karteczce, można zdjąć całą tylną klapę. Tutaj o wiele lepiej będzie nam zobaczyć ten silnik, ale spójrzmy najpierw na Ferrarkę sobie z zewnątrz. Kółeczka w tym modelu to akurat Real Riders, więc normalne gumy, tak jak z premek. Spód jest metalowy. O, tu już mi klapa, zobaczcie, sama chce odpaść. Model wykonany jest, powiedziałbym, że naprawdę poprawnie. Zobaczcie, nawet są lusterka. Fajne małe logo Ferrari. Tutaj mamy znaczek 24, więc pewnie chodzi o rok 24-25, ale to już jest tylko mój domysł. W modelu świetnie tutaj wycięte są te wloty takie aerodynamiczne i zobaczcie, normalnie przez to przechodzi kółko, więc jest ten wylot zrobiony po prostu na wylot. Okej, świetne tutaj jest malowanie, to białe z zielonym pasem. No biały to nie jest Spectra Flame, to jest zwykły lakier. Spektrum jest ten czerwony i błyszczy się naprawdę niesamowicie. No i co ważne, nie ma na tym modelu zbytnio żadnych skaz. Jest cały w ogóle śliczny, nie ma odprysków. Tutaj coś chyba drukarka tylko źle strzeliła, ta biała kropka. To nie jest odprysk, tylko to jest farba tutaj nałożona. Ale żadnych odprysków na lakierze nie zauważyłem. Model wygląda naprawdę cały solidnie. Oczywiście z tyłu wielkie aerodynamiczne skrzydło. No i to co najlepsze w tym modelu, tak? Czyli ściągamy pokrywę i mamy tutaj, zobaczcie. Okej, silnika tu chyba nie mamy, raczej mamy całe zawieszenie, tutaj jakiś tylny most. Oprócz tego, zobaczcie, tutaj wszystkie sprężyny od amorków, sporo tych detali. Nie jestem pewien, gdzie silnik by był w tym bolidzie, może tutaj bliżej kierowcy, ale nie mamy tak odsłoniętych wszystkich cylindrów, jak to było w tym 312P. Bardziej to wygląda jak w Pagani, że po prostu ściągamy i możemy docenić tutaj cały zawias tego auta, ale i tak wygląda naprawdę świetnie. No i zróbmy sobie porównanie po prostu do zwykłego RLC.
RLCK, czy faktycznie to posrebrzanie coś daje. No i patrząc na tą RX-7, sami zobaczcie, na niej lakier jest naprawdę położony świetnie, też nie ma żadnych odprysków, mimo że ona nie jest posrebrzana, to wygląda moim zdaniem naprawdę świetnie, niczego jej nie brakuje. Lakier ten Spectra Flame jest po prostu położony na niej idealnie, więc nie do końca jestem przekonany, czy to posrebrzanie daje nam coś więcej. Może się błyszczą lepiej, może faktycznie ten kolor jest bardziej jeszcze błyszczący. Żywo Ferrarka błyszczy się po prostu bardziej. Ja z zakupu tego zestawu Ferrarek jestem naprawdę mega zadowolony. Co do samego lakieru Spectra Flame, który tutaj przed lakierowaniem był posrebrzany, no to moim zdaniem nie ma jakiejś wielkiej przepaści względem zwykłych modeli RLC, które tego posrebrzania nie mają. No a co do ceny, 500 zł za dwa modele Ferrari. Czy jest to odklejona cena? Moim zdaniem raczej jest normalna, bo one wystawione były w Ameryce za $100, a za $100 moglibyśmy sobie kupić dwie gablotki i jeden model na karcie, więc ta cena nie jest aż tak mocno odklejona. Wydaje mi się, że jak za to, że te modele wróciły po 10 latach w końcu do Hot Wheels, to cena jest jak najbardziej adekwatna. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy ten zestaw wam się podoba. Może część z was w ogóle go posiada, to napiszcie w komentarzach swoją opinię o nim. Oczywiście z chęcią wszystkie komentarze przeczytam. No i co? To by było wszystko na dzisiaj. Do następnego. Cześć!